Witamy serdecznie na naszych cotygodniowych politycznych albo geopolitycznych plotuchach. Witam Ciebie, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, i witam naszych widzów. Cieszę się, że się spotykamy ponownie, żeby różne rzeczy poopowiadać. Ja Ci powiem szczerze, że fajnie zakończyła się nasza rozmowa poprzednia i ten temat pociągnę i troszkę też sobie o świecie pogadamy i o polityce w Polsce i o świecie, bo tu się trochę różnych ciekawych rzeczy dzieje. Ale na początku chciałem dwie takie wiadomości duszpasterskie powiedzieć. Po pierwsze, pamiętajcie, że kończy się lipiec i film o czarnym mnichu jest jeszcze, a już jest fajny, przygotowany na sierpień, też bardzo ciekawy, więc chciałbym, żebyśmy dobili do 10 000. Kto jeszcze nie oglądał, tutaj pierwszy link, to będzie link do tego filmu o czarnym mnichu, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, moi drodzy, ja tutaj zamieściłem sobie taką nowość, pomyślałem sobie, gdzie będę przewijają się na dole dzisiejsze tematy, o czym my będziemy sobie rozmawiali. Jest to, myślę, fajne, bo jak ktoś w międzyczasie się pojawi, to w międzyczasie wie, o czym rozmawialiśmy, ale o czym będziemy rozmawiali, albo o tego typu różnych rzeczach. Więc to jest, wydaje mi się, bardzo pożyteczne. Zresztą w komentarzach możecie wrzucić, zobaczyć, jak Wam się to widzi, albo się nie widzi. Natomiast myślę, i oczywiście co jakiś czas będę ciekawostki puszczał, żebyśmy sobie mogli ze Sławkiem je omówić. No myślę, że będzie to fajne dosyć, bo będzie to taki przerywnik troszeczkę. Ale przejdźmy sobie do tego, na czym zakończyliśmy nasz ostatni, ja wezmę światło, zapalę. Nasz ostatni, moi drodzy, nasze ostatnie spotkanie, to wtedy właśnie jak kończyliśmy ze Sławkiem, pojawiła się na Polsacie informacja, że prezydent Ukrainy Władimir Załęski poinformował o decyzjach dotyczących relacji polsko-ukraińskich i zapowiedział m.in. otwarcie archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenie liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. No niby wiecie, powiem Wam szczerze, ja przedstawię moją wizję tego, a za chwilę się Ciebie, Sławku, zapytam, co Ty o tym myślisz. Mhm, Ja jasne. Ci uczciwie powiem, że ja ogólnie rzecz biorąc, to kompletnie nie wierzę oszustowi. To jest po pierwsze, bo ten oszust albo jak ćpun popada z jednej narracji w drugą narrację, tak? Bo przed chwileczką był wielkim wielbicielem UPA i OUN-u, a teraz nagle mówi, że będzie archiwa odtajniał, no nie? Także ja absolutnie mu w takie bzdury nie wierzę, że on będzie Artur, nie odtajniał. wiadomo, co w tych archiwach znajdziemy, bo jeżeli pousuwają wszystkie To jest najważniejsze jedna rzeczy, no to rzecz, to jest wiesz, tak nie? samo, to jest, wiesz, to jest tak samo jak Wałęsa, jak był prezydentem, to trzykrotnie sięgał do swojej teczki, tak więc w momencie, kiedy skończył kadencję i zaczęto sięgać do jego teczki, to w jego teczce już nic nie było. Natomiast kwestie dotyczące Wałęsy akurat z UB i z SB, różnych akt innych, dawnych, można było odtworzyć, no nie? Ale tutaj może być, wiesz, sytuacja podobna. Mi chodzi bardziej o taką inną rzecz, bo tu mówisz jedną rzecz bardzo fajną, że zależy co w tych archiwach jest, nie? Ja ci powiem coś takiego, że Załęski w mojej ocenie ogłosił decyzję po spotkaniu, które było poświęcone tej polityce Ukrainy wobec Polski. No i zapowiedział otwarcie oczywiście tych wszystkich archiwów dotyczących Wołynia, które znajdują się w archiwach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz służb wywiadu zagranicznego. To jest ciekawe w tym jego oświadczeniu, ponieważ on w tym oświadczeniu kompletnie nie wskazał, kiedy dokumenty zostaną udostępnione, ani nie wskazał, czy dostęp do nich otrzymają również polscy badacze. To jest też bardzo ważne, bo szczerze mówiąc, w mojej ocenie to może się okazać, że będą otwierać coś, to już dawno było otwarte, na przykład fajny jest wywiad w internecie, czytałem z profesorem Dudkiem, który zwraca uwagę na to, że ukraińskie dokumenty dotyczące działalności sowieckich służb w tym okresie to już wcześniej były wykorzystywane przez część historyków i dlatego do tej zapowiedzi Załęskiego w mojej ocenie należy podchodzić z ostrożnością, no nie? Fajne takie słowa, zresztą profesor Dudek powiedział, że trzeba zapytać specjalistów zajmujących się tymi archiwami, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z ogłoszeniem otwarcia czegoś,
co w rzeczywistości już do tej pory było dostępne. Oczywiście ja nie znam, Dostępne dla wybranych ludzi tylko oczywiście, nie dla i oczywiście Polaków, tylko nie? dla wybranych ludzi, no nie? Bo Mhm. ja osobiście nie znam szczegółów, no nie chcę o tym przesądzać, ale w mojej ocenie jest to, co ja mówię. Ja oszustowi po prostu kompletnie nie wierzę. A chciałbym powiedzieć, bo no właśnie pytanie może do ciebie, jak ty to widzisz ogólnie. Ja myślę, że Załęski będzie musiał pójść na ustępstwa i on nie ma wyjścia innego, dlatego że Ukraina nie jest w Unii i nie zanosi się na to, żeby Polska wyraziła taką, wiesz, zgodę. I z tego też powodu on wie, zdaje sobie sprawę, że będzie musiał pójść. Pytanie, czy Polska, no dobra, mów. Wiesz, i z tego też względu on będzie musiał pójść na jakieś tam ustępstwa. Jednakże życie nam pokazało, że bardzo wiele rzeczy można nagiąć i można je nadinterpretować lub po prostu, wiesz, przeinterpretować. To będzie chyba odpowiednie słowo, tak, żeby one grały na korzyść tego, na przykład tych członków. To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że Mołdawia i Ukraina mają razem wstąpić jako jedna paczka, po to, żeby, no, przypuszczam, i to ja mówię, przypuszczam, żeby nie faworyzować na przykład tylko Ukrainy i żeby wciągnąć też tę Mołdawię, nie? Ale to są tak naprawdę strategiczne rzeczy, nie? Mhm. I z tego też powodu ja uważam, że to jest taka troszeczkę gierka Załęskiego, ze względu na to, że on chce pokazać dobrą wolę. I pokazując tą dobrą wolę, on zyskuje sobie tak naprawdę opinię publiczną, przychylność opinii publicznej. No i dzięki temu jego notowania rosną, choćby na przykład, wiesz, na arenie europejskiej. Ja bym, powiem szczerze, nie otwierał jeszcze szampanów, nie strzelałbym korkami z szampanów do momentu, kiedy te decyzje zostaną sfinalizowane. Ale to naprawdę sfinalizowane w taki sposób, że są wydane na przykład 10, 100 czy 1000, rozumiesz, pozwoleń na jakieś ekshumacje i wszystkie szczegóły są dopięte na ostatni guzik. To wtedy dopiero ja uważam, że można będzie mówić o czymś konkretnym. Teraz na dzień dzisiejszy ja uważam, że to jest po prostu, podobnie jak ty, ja uważam, że to jest gra polityczna. Załęski po prostu stara się, wiesz, zatuszować to złe wrażenie, które w Parlamencie Europejskim no, zmalowała mu na przykład choćby Zajączkowska, nie? I inni tam, którzy po prostu nagłośnili ludobójstwo, wiesz, na Wołyniu, nie? Także zobaczymy, co z tego będzie. Naprawdę trudno mi powiedzieć. Uważam, że to jest gra po prostu polityczna, po to, żeby zaskarbić sobie, wiesz, opinię publiczną i to międzynarodową opinię publiczną. No, to może jako przerywnik, bo do tematu jeszcze wrócimy, ale jako przerywnik chciałbym podrzucić kwestię wypowiedzi osoby, którą PiS, który w zasadzie już się rozpadł, ale do tego jeszcze przejdziemy. PiS przedstawił, to jest opinia człowieka, którego PiS typował na rzecznika praw obywatelskich z ramienia PiSu. To tako jako przerywnik, myślę, że będzie fajnie. Ty powinieneś też to widzieć, Sławku, teraz. Widzę to. Nie, Widzę. widzisz, no to można sobie przeczytać. Adam Borowski, który ogłosił, że wspierałbym Ukrainę, nawet gdyby zażądała przemyśleń, prawda? No, i to jest polityka PiSu na przykład. On pełnił funkcję, jak tu jest napisane, honorowego konsula nieuznawanej Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, w przeszłości działacz Solidarności. No i ma on właśnie tą wypowiedź na swoim koncie, bardzo ciekawą, oryginalną, że nawet jeżeli Ukraina miałaby pretensje albo jakieś tam żądania terytorialne wobec Polski, to on i tak nie przestałby Ukrainy wspierać, nie? To jest znaczące i powiem szczerze, to jest dla przyszłych ludzi, na przyszłe wybory, które będą. Pamiętajcie o tym, żebyście wiedzieli, na kogo głosować. Pamiętajcie o tym, z kim tacy ludzie są powiązani, z jakimi partiami. No to jest, wydaje mi się, że warto, żeby sobie wziąć to pod uwagę, zwłaszcza może ktoś z Przemyśla nas ogląda, albo z Podkarpacia, to myślę, żeby wziął to sobie pod uwagę, bo Podkarpacie było bardzo pisowskie, a sobie możecie zobaczyć ogólnie
do czego nas doprowadził w sumie PiS. No ale wróćmy jeszcze sobie z powrotem do tematu związanego, wiesz, związanego z, proszę Ciebie, tak jak ja powiedziałem, z kwestiami tych otwarcia archiwów, bo też ciekawe jest to, że w mojej ocenie, co tak naprawdę ta wypowiedź Załęskiego zmienia, tak? Bo my, tak jak już powiedziałeś, nie wiemy, co w tych archiwach może być. W mojej ocenie on może zagrywkę taką zrobić, dlatego że UPA również walczyło z wojskami sowieckimi, tak? I on otworzy akta dotyczące UPA, tak? Ale otworzy tylko tą część dotyczącą walk z Sowietami i w ogóle z całości. Tak naprawdę się okazuje, że większość tych akt została wywieziona gdzieś tam, załóżmy, do Brytyjczyków, czy do Amerykanów, czy do Związku Radzieckiego, gdzie w sumie też były akta dotyczące walki pomiędzy Związkiem Radzieckim, czy NKWD, czy UPA, no nie? I szczerze mówiąc, podobno część tych akt w ogóle wywiezionych zostało i duża z nich część znalazła się w Kanadzie podobno, no nie? Tak przynajmniej powiedział swego czasu dyplomata, a nie kto inny jak Jan Piekło. To jest postać, która. On był byłym ambasadorem w ogóle Polski w Kijowie, no nie? Oczywiście on sam powiedział coś takiego, że ta wypowiedź Załęskiego ma niby te wziąć i te nastroje po prostu uspokajać, no nie? Natomiast tak jak przeczytam cytat właśnie Jana Piekło, to on był byłym ambasadorem Polski w Kijowie, on powiedział: nie sądzę natomiast, żeby w tych archiwach, o których mówi Załęski, były dokumenty dotyczące rozkazów, które miały charakter ludobójczy, eksterminacji Polaków, czy opisy tych wszystkich działań. Ale nie jest wykluczone, że Kanada w sporej części, która jest tak na marginesie największą diasporą ukraińską, przekazała archiwum UPA, a przynajmniej kopię niektórych dokumentów stronie ukraińskiej. Tak przynajmniej właśnie Artur, były ambasador w Kijowie powiedział, no nie? jeżeli mogę coś wtrącić, ja uważam, że No. to się odbędzie troszeczkę w taki sposób, że UPA na przykład, ale to ja mówię, to jest czysto hipotetyczna sytuacja. UPA przybywało na przykład, żeby wyeliminować, ja nie wiem, tam polskich żołnierzy, tak? No i po prostu rozstrzeliwano ich. A ponieważ ludzie chwycili nawet nie za broń, bo nie można tego nazwać bronią, za widły, za topory, za siekiery i za cokolwiek mieli pod ręką i rzucili się na polską ludność, to UPA, ponieważ nie miała przewagi liczebnej, nie była w stanie powstrzymać, wiesz, tych wszystkich, rozumiesz, ludzi, którzy zaczęli mordować Polaków. I oni w ten sposób prawdopodobnie będą się bronili, nie? Po to, żeby, wiesz, wybielić siebie, nie? No tak, I no z tego też powodu, wiesz, oni będą starali się, wiesz, to załagodzić, a ponieważ, tak jak ty mówisz, prawdopodobnie, bo nie można tego stwierdzić na pewno, prawdopodobnie te dokumenty, wiesz, nigdy nie ujrzą światła dziennego, no to po prostu będziemy mogli wtedy, wiesz, nie, o sobie gdybać, nie, i będziemy mogli się domyślać, nie. Ja uważam, że w taki sposób to zostanie rozegrane. Znaczy wiesz, oni będą musieli się wybielać, tylko problem to polega na tym, to jest to, co ja mówię, wiesz, Sławek. Ja mówię o czymś takim, że prawda jest ogólnie taka, że oni próbując się wybielać, zawsze dają jakieś kompletnie nieadekwatne kwestie. Oni powołują się na Armię Krajową, która niszczyła Sachryn, tylko Sachryn to była baza wypadowa OUN i UPA, tak? Oni się powołują na akcję Wisła, która była dużo później niż UPA, no Oczywiście. nie? Oni Mhm. się powołują na 1930 rok, załóżmy za czasów Piłsudskiego, gdzie tam prześladowano w Polsce Ukraińców. No nie zapominajmy o jednej rzeczy, że Ukraińcy mieszkający w Polsce byli obywatelami Polski. To zaczynajmy od tego. Oni byli Tak. obywatelami Polski i nie porównujmy tego, że jakiś żołnierz wszedł i babce ukraińskiej stłukł garki, do tego, że robiono ludobójstwo, przeżynano piłami kobiety w ciąży i dzieci Tak. gwoździmi do desek przybijano. Więc to są po prostu absurdalne. To są ludzie tak z wypreparowanym mózgiem, że oni nawet nie wiążą faktów historycznych, szczerze mówiąc. Ale wiesz, prawda jest ogólnie taka, że
tylko 20% podobno, maksymalnie 20% ludzi zostało zabitych przez bandy UPA. Natomiast 80% zostało zamordowanych przez własnych sąsiadów. I tyle w temacie. No i wątpię, żeby oni to coś chcieli jakoś gdzieś tam zrobić. Oczywiście będą jakoś próbowali grać, żeby się wybielić, bo to jest to, co ja powiedziałem, to, co Nawrocki miał, wiesz, w głowie i on chciał po prostu, żeby temat Wołynia został nagłośniony. Być może było to wrobienie Polski, bo i tak Niemcy by nie wzięli ani do Unii Europejskiej, ani do tego. To jest moje przekonanie. Jak będzie, zobaczymy, nie? No ale cel został osiągnięty w tym, żeby temat Wołynia jakoś gdzieś tam wziąć Nagłośnić, oczywiście. i nagłośnić, wiesz. Pytanie jest jeszcze tutaj, powiem, bo żeby ten temat troszeczkę powoli kończyć, no to pytanie jest w ogóle, kto będzie decydował, jakie dokumenty zostaną w ogóle upublicznione i jak w ogóle będzie realizowany dostęp do tych dokumentów. Zresztą To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że teraz zresztą tam my jest do tej wojna pory, i wiesz, oczywiście, wiesz, wódz będzie decydował, nie? W dniu dzisiejszym, nie? A nie na przykład jakiś tam rzecznik czy jakiś minister, nie? Do spraw Zresztą powiem Ci kultury, nie? szczerze, Sławek, my do tej pory nie wiemy, czy badacze z Polski będą mieli w ogóle dostęp do tych archiwów, tak? Mhm. Tutaj w tej decyzji Załęskiego jako starego oszusta, gdzie najpierw mówił, że załóżmy dostaniemy dostęp do dronów, tak? I do technologii dronowej. Za chwilę potem zmienił zdanie, że nie dostaniemy, bo musimy dać migi, ale te migi musimy wyremontować, a potem my chcieliśmy dać migi, no to on nie da nam dostępu do dronów i da to jakiejś estońskiej firmie. Wiesz, facet jak chorągiewka zmienia, więc brać go na poważnie, to duże ryzyko, no nie? Ja powiem, że tutaj jest tyle wątpliwości, no w mojej ocenie, powiem uczciwie, w mojej ocenie to Załęski powiedział to tylko i wyłącznie, żeby uspokoić nastroje. To się ładnie w boksie nazywa ustawienie do ciosu, no nie? Tak. To jest po prostu, wiesz, ludzie myślą tak naprawdę, gdyby ktoś brał to na poważnie, to jest tak jakby branie kota w worku, no nie? To jest moje prywatne takie zdanie. To są obietnice, obiecanki, tylko i wyłącznie obiecanki. Dokładnie to, co było na początku wojny. Tak, dużo się obiecywało, nic się nie wykluło z tego. I niestety teraz może być tak samo. I ja, tak jak powiedziałem, ja powtórzę to raz jeszcze. Dopiero kiedy będą szczegóły dopracowane i będą podpisane umowy, wtedy będziemy mogli mówić o szczegółach. Na razie to są takie same słowa, wiesz, nic nieznaczące słowa, jak słowa, wiesz, polityków, którzy obiecują, wiesz, przed wyborami wszystko, a po wyborach okazuje się, że rzeczywistość jest całkiem inna. Także ja bym się do tego nie przywiązywał. Fakt, że on powiedział coś takiego i dobrze, ja muszę powiedzieć szczerze, że na początku tak się trochę podjarałem, myślę sobie, no może coś się z tego wykluje, ale później przemyślałem sobie i myślę, no nie, no no zobaczymy co za tym pójdzie, tylko tyle. No, to teraz dam taki drugi przerywnik, też będziesz mógł zobaczyć, nie wiem czy to widziałeś, czy tego nie widziałeś, ale bardzo ciekawa kwestia dla naszych widzów. Proszę bardzo, na stronie ukraińskiej bardzo fajna oferta, pieczątki jakie tylko chcecie, starostwo, notariusz, tłumacz, ceny od 50 do 100 zł. Firma mieści się na Ukrainie, która produkuje polskie pieczątki. Tak, więc bardzo ciekawie można sobie spokojnie poszukać, a potem my się dziwimy, że dokumenty w Polsce są jakoś tam podrabiane. To już nie tylko podrabiane są kwestie fałszywych praw jazdy czy czegoś z tego typu, tak, kupowanych, ale po prostu można spokojnie sobie brać, bo firma oczywiście jest na Ukrainie i takie usługi wykonuje, nie? I teraz w jakim celu takie usługi się wykonuje? Po to, żeby przemieścić ogromną ilość swoich obywateli, na przykład do Unii Europejskiej, tak? Przez Polskę. Polska jest krajem tranzytowym. No i co? I dzięki temu mamy piątą kolumnę, tak? No. To jest rzeczywiście ciekawe. Tego nie widziałem, muszę powiedzieć szczerze. Nawet nie grzebałem za tym. Ja tylko widzę, że tutaj jest konto parodystyczne, tak? Czyli co? Ktoś sobie dla jaj zrobił, tak? Takie konto, a tak naprawdę, no, kto Nie, wie, co to po tam. prostu gość na Twitterze zrobił konto paradystyczne na tej zasadzie, ale zrzut sam to funkcjonował, on go po prostu zamieścił tylko Aha. ten, no nie? Zrzut z tego
z tych stron ukraińskich to jest faktyczny. Także wiesz, nie? E, Także wiesz, także to jest to, no dosyć bym powiedział, ciekawa sprawa, no nie? Wiesz, Jest taki Artur, sam twój ciekawostek. wpis, który nas, wiesz, umieściłeś na Facebooku, nie, który wymienia tam wszystkie rzeczy, nie, które No. Ukraińcy zrobili, tak, i wiesz, i osoby, które, tych polityków, którzy się tam, wiesz, wspierają i cały czas, wiesz, modlili się niemalże, wiesz, do nich, nie, no to też, wiesz, bardzo wiele Mhm. mówi o sobie, nie, i o tych osobach, nie, No. także wiecie, no tutaj naprawdę, no trzeba tylko powtarzać cały czas, żeby zastanawiać się, no żeby nie doszło do sytuacji, w której naprawdę my stracimy jakieś tam wschodnie, południowo-wschodnie tereny, ze względu na to, że przecież Ukraina jest biedna i trzeba jej pomóc, nie? No z tym trzeba Mhm. naprawdę Mhm. uważać, nie? Mhm. To żeby, wiesz, Sławek, nie być zbytnio gołosłownym, to wrzucę coś jeszcze. Może to cię zaciekawi. Okaż. Proszę bardzo. Chciałbym, żebyście zrozumieli to, co w tej chwili widzicie. Pokazałem wam grób pani Krystyny Suszcz-Szumluk, tak? Widzicie, że krzyż jest prawosławny, nie katolicki, to jest prawosławna osoba, prawdopodobnie pochodzenia ukraińskiego, moi drodzy. Ale po co ja wam to pokazuję? Otóż jest to grób tłumacza przysięgłego, który zmarł 5,5 roku temu. No ale mimo wszystko ta postać cały czas widnieje na krajowej liście tłumaczy przysięgłych. Więc przez 5,5 roku, moi drodzy, wyprodukowanych zostało tysiące dokumentów na jej nazwisko, użytych głównie do legalizacji pobytów w Polsce, tak? A czekaj, kto się podpisywał pod tym? Pod tymi Podpisać, to się możesz dokumentami? podpisać pieczątki. Jeżeli sprawdzają, czy dokument jest od tłumacza przysięgłego, to taka procedura jest, bo ja taki temat przerabiałem, więc po prostu dajesz do jakiegokolwiek tłumacza przysięgłego, następnie musisz uwiarygodnić, że ten tłumacz żyje, prawda? W związku z tym od uwiarygadniania jest odpowiedzialna znaczy jest sąd okręgowy, albo rejonowy, albo okręgowy, nie pamiętam w tej chwili, ale chyba okręgowy, mi się wydaje. W związku z powyższym, z tym papierkiem od tłumacza idziesz, to jest zwykła formalność. Oni mają za zadanie sprawdzić, czy ta osoba widnieje na liście biegłych sądowych. Istnieje, więc potwierdzają, tak, oczywiście ta osoba Rozumiem, o co chodzi. istnieje. Rozumiem. W związku z powyższym, ponieważ kadencja trwa biegłego 5 lat, no to tak po prostu funkcjonowała. I tyle w temacie. I tyle w temacie, no nie? W związku z powyższym mamy panią Krystynę Suszcz-Szumluk, tak? Która widniała sobie, wiesz, na liście biegłych sądowych. No i sąd potwierdzał, że tak, taka osoba widnieje. No i mogłeś sobie u niej tłumaczenia robić, no nie? Tak to powiedzmy. Wiesz, Artur, my rozmawialiśmy na ten temat i wiesz, ja myślę, że się zgodzisz z tym. Na Ukrainie praktycznie za pieniądze praktycznie wszystko można kupić. I to nie takie rzeczy, jak oni broń sprzedają, jak oni sprzedają, wiesz, to złoto, co przez Węgry, wiesz, ze Szwajcarii, wiesz, przewozili nie wiadomo jakiego pochodzenia. Nie mówiąc o tym Collegium Humanum, prawda, co tą Ukrainkę złapano, kiedy to chyba w zeszłym roku, pamiętam, ile ona miała przy sobie, ileś tam 10 000, czyli 100 000 euro przy sobie, tak, po to, żeby po prostu zapłacić, żeby wykupić, wiesz, jakieś tam papierki, dokumenty dla siebie i dla swoich, no ja nie mówię, nie wiem czy dla siebie, ale dla na przykład tam pewnych ludzi, których chciało się tutaj osadzić, czy nie wiadomo po co jeszcze, no to wiesz, to o czym my mówimy, Artur, nie? Ja tutaj uważam, że po prostu wiesz, że jeśli chodzi o Ukrainę, to im na ręce trzeba by było patrzeć. Następnie powinien być, zaraz ci powiem anegdotkę, następnie powinien być ktoś, kto patrzy jeszcze tym, którzy patrzyli na ręce tym Ukraińcom i jeszcze trzeci poziom powinien być taki, który po prostu wiesz, w sposób ciągły i nieustanny cały czas, rozumiesz, wiesz, monitoruje właśnie tego typu sytuacje
na tym, jaka się dzieje w Ukrainie. A ta anegdotka, to powiem Ci, że wiesz, my jak lecieliśmy do Tajlandii w zeszłym roku, to pamiętam, przez Chiny lecieliśmy, paradoksalnie było taniej i wiesz, przechodziliśmy przez oczywiście kontrolę paszportową. Wyobraź sobie, że sprawdzono nam paszport, później następna bramka, ktoś sprawdzał, czy ten paszport został sprawdzony dobrze i jeszcze trzecia, ktoś po raz trzeci sprawdził, rozumiesz to? To wiesz, na tej samej zasadzie, nie? I ja muszę powiedzieć, że wiesz co, ja byłem w szoku, no ale to niestety, no po prostu wiesz, nie tak działa, nie? No i ja uważam, że wiesz co, z Ukraińcami powinno się robić dokładnie tak samo, dlatego że wiesz, no jest to kraj niezwykle niewiarygodny, niezwykle skorumpowany i z tego też powodu, no wiesz, no wszystko to, co oni mówią, to jest, wiesz, słowa na wiatr, moim zdaniem, nie? Tak długo, jak nie idą za tym żadne czyny, żadne działania, żadne kontrakty, mówię, to co mówiłem wcześniej, kontrakty, w których oni by musieli na przykład wpłacić co najmniej połowę ceny za ten kontrakt i wtedy my zaczynamy pracę, tak? I jeżeli dobijemy do tej połowy, to albo idziemy dalej, albo przerywamy, jeżeli następna transza pieniędzy nie jest, wiesz, wpłacona. I ja uważam, tak w ten powinno sposób być. powinno się, tak, w ten sposób powinno się zagrywać, rozumiesz, z Ukrainą, dlatego że wszystko, co oni powiedzą, jest no naprawdę mało wiarygodne. To jest naprawdę, wiesz, ja nawet nie chcę tego porównać, po prostu bardzo mało wiarygodne. Mhm. No wiesz, ale być może coś się tam ruszyło, bo teraz w ostatnim tygodniu były ostre protesty na Ukrainie, powiem Ci szczerze, dotyczące tego, że on odwołał tego tam wojskowego generała. To po pierwsze, Tak. ludzie zaczynają się też powoli buntować, wiesz, przez wzgląd po prostu na kwestie dotyczące tych łapanek, bo to trudno mówić o poborze wojskowym, to są po prostu łapanki z ulic. Tak. Co więcej, na przykład te samochody jeżdżą na polskich numerach rejestracyjnych, bo dostali je z Polski i one nie są Serio? zarejestrowane. No, Aha. to była ostatnio też bardzo wielka afera, bo oni po prostu na polskich numerach jeżdżą, wiesz, żeby po prostu zmylić, nazwijmy to, tych, których mają gdzieś tam złapać, ale ludzie zaczęli się już tam burzyć na serio, bo i w Lwowie się zaczęli burzyć i są te afery i bunty odnośnie tego generała, prawda? Tak więc wiesz, tak więc trochę coś tam się może i zaczyna dziać, bo Załęski powoli traci, bym powiedział, na tej swojej reputacji, a poza tym ludzie mają tego wszystkiego już kompletnie, mi się wydaje dosyć, nie? Artur, to widać ewidentnie, że on stara się stworzyć swoje królestwo, w którym oczywiście on będzie królem. Mm. I widać ewidentnie, że on. Ja mówię, to są moje przemyślenia i moja opinia. Ja nie jestem w stanie tego poprzeć faktami, ale to, w jaki sposób on się teraz zachowuje i to, co robi, to wygląda, że on stara się zrobić coś takiego. Albo to królestwo będzie jego i on Albo tam będzie niczyje. rządził. Proszę? Albo niczyje. Albo niczyje, ale jeżeli będzie niczyje, to on nachapie się z tego królestwa na tyle, żeby on mógł wyjechać sobie za granicę i po prostu tam żyć jak pączek w maśle. I to jest to, co ja widzę, wiesz, w postaci, wiesz, Załęskiego, nie? Ja mówię, to jest moja opinia i ja uważam, że po prostu ona ma podstawy, bardzo poważne podstawy ze względu na to, że no widzimy, co się dzieje. Dobra, to może skończmy z tematem związanym z Ukrainą. Słuchaj, w ostatnim tygodniu Lewica wyje w Polsce, bo Nawrocki zawetował ustawę o związkach partnerskich. Znaczy nie o związkach partnerskich, o najbliższej osobie niby. No i takie tam bzdury, bajadery, że tu chodzi o że najbliższej osoby, że ludzie nie chcą na przykład brać ślubu, chcą bez ślubu sobie funkcjonować. Na Nawrockim to uniemożliwia, podobno tam 2 miliony takich ludzi jest w Polsce, nie? Prawda jest taka, że to jest, wiesz, podszyte tym, że pod związkami partnerskimi to możesz wszystko ukryć, nie? Tak. Ogólnie. Także No, wiesz, dokładnie. w mojej ocenie akurat on zrobił bardzo dobrze, no bo nikt nikomu w Polsce nie zabrania żyć na kocią łapę na przykład i nikt nikomu do łóżka nie wchodzi, tak?
Natomiast to nie znaczy, że jeżeli te osoby tak sobie żyją, to one będą czerpać z pewnych przywilejów, tak? Bo wiesz, no to oni biorą decyzję na zasadzie właśnie, to jest wiesz, to jest coś takiego, bo oni biorą decyzję, że ja nie chcę brać ślubu, nie muszę, nikt im nie broni, ale nie chcę, nie muszę, albo nie mogę, albo nie muszę, załóżmy i w związku z powyższym mam świadomość, że z tego nie będę brał. Oni by chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko. To jest na tej zasadzie, na jakiej mamy, wiesz, aborcję i doskonale wiemy, że to jest morderstwo, ale zróbmy prawnie tak, żeby nie brać odpowiedzialności za to morderstwo. Czyli w świetle prawa będzie to dobre, nie? Znaczy nie to, że dobre, ale nie karalne. Tak to nazwijmy, nie? Wiesz co, jeśli chodzi o te związki partnerskie, ja nie mam takiego mocnego, wiesz, takiej mocnej opinii na ten temat. Ja uważam, że to powinno być rozwiązane w taki sposób, że jeżeli ludzie żyją, nie chcą na przykład, wiesz, się pobrać, no to powinni mieć możliwość rozwiązania prawnego, choćby, rozumiesz, wspólnego majątku i choćby, rozumiesz, wiesz, dostępu do dzieci i tak Ale dalej, mają. nie? Ale mają. No, jeżeli mają, to jest okej, nie? Bo ja mówię, nie wiem Różnica dokładnie, jak polega tam prawo tylko działa, na nie? tym, że tak naprawdę to rzecz polega na czymś innym, no bo przecież możesz notarialnie sobie wszystko zrobić. Majątek możesz podzielić, notarialnie możesz zrobić, spadkobiercę możesz ustanowić, notarialnie, nie ma problemu. Dostęp do dzieci sobie możesz spokojnie zrobić, jak będziesz chciał, to sądownie. Jeżeli coś, to No nie ma tak, no ale problemu. jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to jest automatycznie No tak, jeżeli przypisywane, nie? jesteś w związku No. małżeńskim, to jest automatycznie, chociaż ja byłem świadkiem takiego rozwodu, powiem Mhm. ci szczerze, gdzie facet był na tyle głupi i się zachowywał jak dziecko, że wiesz, miał ze 2 mieszkania chyba, czy 3, a ona mówiła, że weźmie jedną, drugą. Nie, to się nie zgadzał. No to odwrotnie, to nie, to się nie zgadzał. I koniec końców oni się, wyobraź sobie, rozwiedli i mieszkali w jednym mieszkaniu, a sąd wydzielił po prostu miejsca, które dla niego i kibel podzielił nawet, wiesz, do tego stopnia, bo nie chcieli się wziąć wyprowadzić. No wiesz, różne kosmosy są możliwe, No bym są. powiedział. Nie no są. Słuchaj, ja uważam, że jeżeli ktoś żyje ze sobą długo, nie mam mocnej opinii na ten temat, dlatego że tak jak mówisz, za tym może się kryć jeszcze coś innego, nie? I tutaj ja mam na myśli, wiesz, związki jednopłciowe, bo przypuszczam, że o ile ta ustawa tego nie przewiduje, to później mogłoby się to zmienić, Nie, dlatego ta że po ustawa prostu, właśnie wiesz, przewiduje, bo ona, wiesz, bo ona nie aha, mówi, ona w ogóle nie mówi o jakiej płci, tylko o mówi, że płci nie ktoś ma mówi, związek rozumiem. partnerski. No to związek No to w partnerski, takim razie tak. To wiadomo o co chodzi. No to wiesz, ja dobra. mogę mieć z krową związek partnerski też. No, No dlaczego mnie dyskryminujesz, Sławek, no? No dlaczego? Ten ma takie upodobania, ja mogę mieć inne upodobania, no. no dobra, zapytamy krowy, czy cię akceptuje, jak się zachowujesz i wtedy, wiesz, No pogadamy. wiesz, no właśnie, na tej zasadzie. No ale, znaczy w No, mojej ocenie, nie wiem, ciekawi mnie wasze zdanie, weźcie w komentarzach, napiszcie, co na ten temat myślicie. Natomiast jeszcze taka jedna rzecz, zanim weźmiemy, powiemy, bo już skończyłem temat związany z Ukrainą, ale, dobra, no to powiedzmy sobie szczerze, bardzo ciekawą rzecz chciałem powiedzieć, bo dzisiaj ukazało się, a w piątek to nagrywamy tradycyjnie, informacja, że Białoruś ostrzega Polskę przed możliwym zamachem terrorystycznym, dlatego że z terenów Białorusi uciekł jakiś kryminalista, bandzior, prawda, który miał ileś tam wyroków, no i przedostał się do Polski i on niby ma robić jakieś zamachy terrorystyczne. To znaczy, to akurat powiem szczerze, mnie nie dziwi, natomiast dla mnie ważniejsza jest inna rzecz. Że jakoś widzisz, dziwnym trafem Białoruś nas ostrzega, a Ukraina nie ostrzega nas nigdy. Tak? Tak samo jak drony leciały na Polskę, to Białoruś nas ostrzegła, że drony ze strony Ukrainy lecą na Polskę, a Ukraina nie. Dopiero potem zaczęli rzeźbić w kale, że tych dronów było więcej, że oni część zestrzelili, że coś tam, że coś tam. No więc niby ta Białoruś taka zła, a ta Białoruś zniosła wizy dla Polaków i ta Białoruś nas zawsze bierze i ostrzega w przeciwieństwie do Ukrainy, nie? Artur, wiesz jak to jest. Ja nie będę tutaj się powtarzał.
Jeśli chodzi o Białoruś, to sytuacja tam opiera się o to, że te wybory choćby z 2020 roku i później jeszcze, kiedy one były? W 20 chyba, nie pamiętam, chyba w 20 roku. Pamiętam, co ta Cichanouska startowała, tak, no to wiadomo, że to była jedna wielka ściema, nie? Wiadomo, że po prostu, wiesz, Łukaszenko przegrał i wiadomo, że to było, wiesz, nielegalne i to był tak naprawdę, wiesz, to było zagarnięcie władzy, nie? I no niestety kraje europejskie musiały zareagować. To, co tam Łukaszenko, czyli Baćka, tak, co on tam gada, to niech sobie gada, że tam Polacy stoją, wiesz, w kolejkach po kaszę, czy coś tam, jakieś różne pierdoły mówił, dlatego, że wiesz, że u nas nie ma co jeść, tak, to jest inna sprawa. I jednakże, jeśli chodzi o Białoruś i bardzo podobnie również jak i Rosję, są to państwa, które są znacznie bardziej wiarygodne niż Ukraina dla mnie. Oczywiście. Dlatego też po Znaczy prostu, z tej całej, wiesz, powiem Ci uczciwie, Sławek, że z tej całej grupy, tam Białoruś, Ukraina, Rosja, to najbardziej lubię Białoruś i Białorusinów, to szczerze Ci powiem, bo miałem doświadczenia, kontakty z Białorusinami i naprawdę oni byli najsensowniejsi. Oni byli najnormalniejsi z tego układu, no nie? Szczerze mówiąc. Nie mieli jakichś tam żalów do nas różnej maści i tak dalej. Zresztą część Białorusinów mówiła, że w ogóle nie z Białorusinami, bo te tereny Grodna to jest Wileńszczyzna przecież, nie? tak. To jest tam oddzielna sprawa. Ale to skoro już jesteśmy jeszcze przy Białorusi i przy tej Ukrainie, to już, żeby ten temat zakończyć, to chciałem tylko przypomnieć, że powoli kończą się te kwestie związane z ekshumacjami na Wołyniu, te, które były przepisane. Tutaj chciałem Wam pokazać. Możemy sobie zobaczyć. Ja w Rownym też byłem, Rywnieńska obłaść, gdzie tu jest napisane, że stos ciał i ślady brutalnych obrażeń, nowe odkrycie podczas ekshumacji na Wołyniu. Teraz między innymi gdzieś tam na Facebooku chyba oglądałem tematy związane, że ten, który przeprowadzał tę ekshumację, się wypowiadał, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. Natomiast tutaj właśnie wziąłem i drugie zdjęcie, które przedstawiłem, to chodzi o Janową Dolinę, gdzie odkryto groby dzieci z czaszkami, głowy były odcięte piłą, no nie? I to jest Janowa Dolina. Ja nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, co to jest Janowa Dolina. Ja wam mogę powiedzieć coś takiego. Jak była II Rzeczpospolita i Wołyń należał do Polski, to Polacy zrobili w Janowej Dolinie taki centrum, powiedzmy sobie szczerze, techniki, kultury, najlepszego miasta na Wołyniu, tak to nazwijmy, nie? Po prostu, ogólnie. I w momencie, kiedy się te kwestie rozpoczęły, UPA i tak dalej, UPA, to Ukraińcy wzięli sobie właśnie za punkt honoru, że trzeba zniszczyć, trzeba zrównać z ziemią Janową Dolinę, dlatego, żeby pokazać, że to, z czego Polska była najbardziej dumna, oni są w stanie wziąć i zetrzeć, zniszczyć, żeby nic po tym nie zostało. I dlatego też Janową Dolinę w sumie spalono kompletnie i tak jak tutaj widzicie, dzieciom głowy piłą odcinano. No i takie to, moi drodzy, odkrycia różnej maści są na Wołyniu, natomiast Ukraińcy bronią się przed tym, żeby dawać jakiekolwiek inne, niby tam wydają pozwolenia, ale to jest na zasadzie, że najpierw trzeba miejsce zlokalizować, a jak zlokalizujesz miejsce, to trzeba to miejsce zasypać i dopiero za rok czy za 2 możesz przeprowadzać jakieś tam badania dalej, nie? Także, no tak sobie, moi drodzy, Ukraińcy... Utrudniają jak mogą, oczywiście, utrudniają jak mogą. Tutaj jest właśnie tego typu, moi drodzy, rzecz, którą warto jest, bym powiedział, pamiętać. Myślę, że warto, żebyście tą Janową Dolinę wzięli i sobie zapamiętali, bo jest to rzecz warta. Na zakończenie tych spraw polskich, bo zaraz sobie przejdziemy jeszcze szybciorkiem, trochę omówimy, co tam na świecie. No to właśnie chyba wczoraj czy przedwczoraj PiS się rozpadł. Także no strasznie mi żal tych wszystkich fanatyków PiS-u, Tak. bo Mateusz Morawiecki został wywalony z PiS-u i w związku z tym zakładać będzie nową partię. Już tam krążą takie memy, że ta nowa partia ma się nazywać Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie
Chuj. Także każdy sobie tam dopowie. Trafne trochę wybór tej partii. Chrześcijańska Unia Jedności, przypomnę. Jakby się pojawiła, to żeby tam ktoś specjalnie nie starał się przed wyborami, bo w mojej ocenie przynajmniej Morawiecki najpierw był doradcą Tuska, potem poszedł do PiS-u, potem w PiS-ie przecież był za wszystkie bzdury odpowiedzialny jako premier w czasie pseudopandemii i w czasie ukrainizacji Polski, więc nie wiem, co on mądrego chciałby z nową partią, szczerze mówiąc, wnieść. Natomiast sam Kaczyński w mojej ocenie to i tak jest na przegranej pozycji, bo dlatego, że on chce być zasklepiony w jednym tym miejscu, on nie chce mieć nowych wyborców i się gdzieś tam rozwijać, on jest oparty tylko na jednym elektoracie. Niestety, jeżeli taka sytuacja, niestety, ja uważam, że stety, ale jeżeli taka sytuacja nastąpi, że PiS jest podzielony, automatycznie to najbardziej tego boi się Tusk, dlatego, że Tusk między PiS-em a Platformą mogli piłkę przerzucać. Teraz w grę wchodzi Konfederacja i Braun. Automatycznie. Dokładnie. Bo pamiętajcie o tym, że 20 chyba 1 czy 2% ma PiS, a Konfederacja z Braunem mają więcej niż PiS. No. To także myślę, że dokładnie. następny rok, moi drodzy, jeśli chodzi o politykę i wybory do polskiego parlamentu, to będą bardzo, bardzo ciekawe, co też bym się nie zdziwił, że Nawrocki też może coś wiedział, może coś przeczuwał, może nie wiadomo co, ale koniec końców mówili, że bardziej, pomimo że go PiS wytypował, to bardziej był ogólnie za kwestiami Konfederacji niż PiS-u, no nie? Jak będzie, czas pokaże. Wiesz co, to było do przewidzenia, z tym, że wiesz, teraz trzeba obserwować wszystkie te osoby, gdzie one będą, wiesz, szły i jakie partie będą tworzyły, No przede tak, wszystkim jakie programy, dlatego, że ja nie sądzę, żeby, wiesz, politycy, którzy, wiesz, odchodzą albo zostali wydaleni, wiesz, z PiS-u, żeby mieli daleko odbiegające, wiesz, programy polityczne od tego, co sobą tam reprezentowali, nie? Także to oczywiście diabeł tutaj tkwi w szczegółach, no ale no, należy po prostu, wiesz, należy po prostu obserwować to. Znowu pamiętasz, tak jak rozmawialiśmy, po tym jak rozpadł się Związek Radziecki, jak Polska odzyskała niepodległość, tak, pamiętamy, że wtedy te partie jak grzyby po deszczu, wiesz, powstawały. Była nawet ta partia Rewińskiego, tak, Polska Partia Przyjaciół Piwa, tak? Tak, dokładnie. A najlepsza nie, bo to... partia, która była, to była, powiem Ci szczerze, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale to była partia wypożyczaczy kaset wideo. I to była zarąbista partia. A, proszę, o tym nie słyszałem, umknęło mi to, nie? Ty W tam, każdym jak ona się razie... jakoś nazywała, czy wielbicieli magnetowidów, czy jakoś tak, ale Aha. kaset wideo coś tam było, nie? Dobrze, w każdym razie ja zmierzam do tego, że należy pamiętać, że wiecie, przemalować to się może każdy, nie? Tak jak rozumiesz, wiesz, kobiety używają makijaża i operacji plastycznych po to, żeby, wiesz, odmłodzić się i odmienić się, tak? Mężczyźni zresztą też. Tak samo i politycy używają po prostu, wiesz, wielu odskoczni i wielu jakichś tam zaułków po to, żeby po prostu stworzyć nową partię i wystartować, wiesz, no, czysty start, nie? No niestety natury, wiesz, rekina nie zmienisz. No i niestety po prostu on będzie rekinem, czy będzie w partii tej, czy będzie w partii innej. Dlatego ja tutaj gorąco polecam wszystkim, żebyśmy po prostu zwracali uwagę na osoby, a nie tylko na partie, dlatego że jest bardzo prawdopodobne, że skoro dana osoba, tak jak ty mówiłeś, Morawiecki, namieszał na przykład w PiS-ie i u Tuska, tak, jest bardzo prawdopodobne, że on zrobi dokładnie to samo, będzie podejmował takie same głupie decyzje w nowej partii, jeżeli i o ile zostanie wybrany, nie? Także wiecie, tutaj chodzi o wiarygodność osoby, a nie o wiarygodność partii, bo za każdą partią stoją ludzie. I ci ludzie są za to odpowiedzialni, i ci ludzie podejmują decyzje i nie ma co zrzucać tam na partię. Słuchaj, Nie? jeżeli ludzie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie przed wyborami, albo ty w czasie tych wyborów chcesz rozliczyć poprzedników, Tak. albo ty próbujesz czekać na nowe obietnice. Tak. Jeżeli chcesz po prostu rozliczyć poprzedników, to choćby ci
Złote góry obiecywali, ty oszustom nie wierzysz, tak jak ja Załęskiemu Tak. nie wierzę, jak Kaczyńskiemu nie wierzę, jak Tuskowi nie wierzę. Tak, i jeszcze jedna uwaga tutaj z mojej strony. Rozliczanie poprzedników prawie nigdy, i to ja mówię, prawie nigdy nie przyniosło żadnych skutków. Dlatego rozliczanie to jest jedna sprawa, ale wprowadzanie prawa, ustaw i organów, na przykład władzy, które zapobiegają tym defraudacjom, tym błędom, które były popełniane, to jest rozwiązanie. Ja na przykład, słuchaj, ja jako inżynier, ja jestem szkolony, byłem szkolony do tego, żeby rozwiązywać problemy, a nie modlić się nad nimi i nie rozpatrywać i nie rozdzielać włos na czworo, tak? Jeżeli mamy jakiś problem, po najmniejszej linii oporu zawsze dążymy do tego, żeby to rozwiązać. Jest korupcja, w jaki sposób możemy to rozwiązać? Czy powołać organ taki, czy inny? Czy być może usunąć, pewnych ludzi, tak? I jeżeli wiemy, że na przykład jest problem i to każdy z Was będzie musiał sobie odpowiedzieć, dlatego że w zależności od lokalizacji geograficznej w Polsce pewne gminy też mają swoje problemy, które oczywiście są, ignorowane przez na przykład, przez rząd i też musicie sobie odpowiedzieć, na to, w jaki sposób ma dojść do rozwiązania tego problemu, który ja mam. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten problem zostanie rozwiązany, że sytuacja zostanie uzdrowiona, naprawiona, że odpowiedni ludzie obejmą władzę. To, co się obiecuje, to się obiecuje. Obietnice to są obietnice. Tak? To tak jak na tym kabarecie, nie takie rzeczy obiecaliśmy, nie? No obiecam ci, co chcesz, tak? No, Dlatego, że obiecam ci, co chcesz, dlatego, że Już wcale nie obiecać, muszę nie? spełnić tego, tak. Dlatego pamiętaj, ja tylko ze swojej strony powtórzę jeszcze raz, rozwiązanie problemu i jeżeli jest potencjał do rozwiązania tego problemu, jeżeli jest jakiś plan, wtedy tak, oczywiście, jeżeli to jest tylko rozliczanie poprzedników, to ja uważam, że to nie ma większego sensu, dlatego że ci poprzednicy, skoro dopuścili się takich rzeczy, to oni będą kryci i teraz, i przez następną kadencję, ktokolwiek dojdzie do władzy. I ja uważam, że to jest po prostu tylko strata zasobów ludzkich, zasobów finansowych i uważam, oczywiście organy, które są do tego powołane, powinny się tym zajmować, ale główny fokus powinien pójść na rozwiązanie i uzdrowienie sytuacji, a nie na rozliczanie. Dlatego, że to jest, mówię ci, Artur, jesteśmy w tym samym wieku i pamiętasz, od lat 90., tak? Wszyscy, rozumiesz, kto tam dał? Solidarność chciała rozliczać tych z SLD, tak? Ale to zawsze tak, Kaczyński, Tusk, Kaczyńskiego i tak. nikt nigdy nikogo nie nawet w 100 No dokładnie, no ale i co było z tego zapisane. wyszło? Tak, no ale i co z tego wyszło? Nic z tego nie wyszło, dokładnie nic. Oczywiście, Dokładnie nic, oczywiście, mało dlatego, tego. Dlatego, że No. właśnie w przypadku pseudopandemii, w przypadku proukrainizacji, to maski opadły. Po prostu się okazało, że te partie głosowały totalnie tak samo. To po co komu w Polsce opozycja, skoro opozycja głosuje tak samo jak rząd, nie? No jest to absurd, nie? No ale dobra. Dokładnie. Kończmy sobie teraz te tematy ukraińsko, polsko, inne. Słuchaj, jak tam, bo jakoś mam wrażenie, że przycichła sprawa dotycząca cieśniny Ormus, tych całych kwestii irańskich. Wiesz co, to jest dobry temat, żeby zakończyć nasz program. I powiem tak, ta kwestia troszeczkę przycichła, dlatego że Trump znowu sobie z siebie debila robi. On totalnego idiotę z siebie robi. On mówi co innego, robi co innego i po prostu jeszcze myśli na pewno co innego. Nie wiem, co on myśli, ale na podstawie tego, co on robi, no to można się tylko domyślać. W każdym razie wiemy, że w Iranie znowu następują, oczywiście armia amerykańska czynnie udziela się w atakowanie niby baz, tak? Pamiętajmy również, że tamtych ataków było chyba tam kilka i to przez ostatnich chyba 12-13 dni, to przez cały czas, dzień w dzień, noc w noc były jakieś ataki. Iran oczywiście się też odgraża i ja uważam akurat, że Iran, rozdaje tak naprawdę karty, dlatego że sytuacja Trumpa jest, ja nie mówię, że jeszcze opłakana, ale jest bardzo nieciekawa, ze względu na to, że te wybory połówkowe, które przyjdą na jesień,
on może stracić po prostu, wiesz, jego partia może stracić, a jeżeli jego partia straci to, no to w takim razie mogą zacząć być podejmowane inne decyzje niż te, które sprzyjają nielegalnej, i to mówię, nielegalnej wojnie w Iranie. Dlaczego jest to wojna nielegalna? Dlatego, że Kongres nie wyraził na nią zgody. Tak? I dlatego też to była taka, jest nadal taka prywatna wojenka Trumpa i tak naprawdę tych wszystkich zionistów, syjonistów, tak? Którzy za nim stoją. Nie? O tym też rozmawialiśmy. Ta religia teraz dochodzi bardzo mocno do głosu. Ja też zadawałem Ci pewne pytanie, ja nie będę rozwijał tego pytania. Ty mi bardzo jasno na to, wiesz, odpowiedziałeś. No i niestety, ale wygląda na to, że sytuacja w Iranie szybko się nie zakończy. A mało tego, ponieważ Ameryka już sięga do rezerw ropy naftowej, no to znaczy, że Ameryka jest pod ścianą. Mało tego, to w Ameryce już się przebąkuje o tym, że mają zakazać eksportu ropy. Bardzo podobnie jak i w Rosji. Nie? Jeżeli USA nie wygra tej wojny, to będzie znacznie gorsza porażka niż porażka w Wietnamie. A zanosi się na to, że oni tej wojny nie wygrają. I ja powiem Ci szczerze, że jeśli chodzi o tą sytuację, to tutaj jest w planach jest ta budowa tego chyba rurociągu EastMed, czy coś takiego, jak on się nazywa. Ja mam gdzieś tutaj, wiesz, wyszczególniony to. I muszę powiedzieć, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie i jeżeli naprawdę Izrael zrealizuje te swoje plany, to może się okazać, że tak naprawdę Ameryka wygrała wojnę, Ameryka uciszyła największego przeciwnika, tak, a śmietankę spije po prostu Izrael. Dlaczego? Dlatego, że to Izrael tak naprawdę zacznie robić interesy na choćby LNG, albo na przykład na eksporcie ropy naftowej z tego, przez Morze Śródziemne oczywiście do Europy, albo po prostu, wiesz, jeszcze zabiorą się za inne tam złoża, które tam są, nie? Także w taki sposób, tak, to jest EastMed, także w taki sposób po prostu sytuacja może się, wiesz, rozegrać, nie? Oprócz tego trzeba pamiętać, że tak naprawdę i Zjednoczone Emiraty i Arabia Saudyjska, no teraz też znajdują się w takiej trochę nieciekawej sytuacji, dlatego że no ja myślę, że oni chyba postawili, wiesz, te kraje, one postawiły na złego konia i niestety mogą, wiesz, przegrać wszystko. Ze względu na to, że Ameryka, ale nie wiem jaka jest twoja opinia, ale ja uważam, że Ameryka tej wojny nie wygra, bo nie może wygrać. Tam żołnierze już się buntowali Znaczy w ogóle Iran jest państwem nie 2-3 do miesiące zdobycia. temu. To Iran jest nie do zdobycia. Ale czekaj, zaraz ci oddam głos. Nie, Iran nie jest państwem nie do zdobycia, nie? Ale żołnierze wiem, że już się buntowali i to ci, którzy zostali ściągani z Pacyfiku po tam chyba rocznym rejsie, wiesz, na Pacyfiku, rok czasu, wiesz, na statku, no to jednak odciska swoje piętno i oni zostali No, idzie. natychmiastowo, wiesz, przemieszczeni do Zatoki Perskiej po to, żeby po prostu, wiesz, brać udział, wiesz, w unicestwianiu złego Iranu, dlatego że Iran się przeciwstawia, wiesz, i Izraelowi, i USA. Może Izraelowi, a przez to, rozumiesz, USA stanęło za Izraelem, nie? No dobrze, no ale jaka jest twoja opinia na ten temat? No wiesz, ciekawe jest to, że ostatnimi czasy dolar, który jest związany z ropą naftową, no jakoś nie spada, tylko rośnie w przeciwieństwie do euro, ale być może to jest po prostu korekta, nie? Być może jest to korekta po prostu finansowa, natomiast Stany Zjednoczone w mojej ocenie nie są w stanie tej wojny w Iranie wygrać. Tak. Absolutnie, dlatego że to jest takie, wiesz, to są takie, ja to powiem, takie pieszczoty po genitaliach, bo o czym my dyskutujemy, że Izrael strzela do Iranu, a Iran do Izraela i jeszcze po drodze mija kilka państw i te bomby latają nad jednymi i nad drugimi. Tak. Tak naprawdę to jest taka zabawa, powiedzmy szczerze, bo
co to ma na celu? Wojna ma na celu przede wszystkim wejście na teren wroga, unicestwienie wroga, albo a jeżeli prowadzisz taką wojnę, to robisz tą wojnę na przeczekanie. Tak samo jak wojna ukraińsko-rosyjska też jest wojną na wyniszczenie po prostu, no nie? Tak, żeby Bo nie wiem tak. kto, wiesz, bo powiem ci szczerze, nie wiem kto był tak mało inteligentny, że na samym początku, wiesz, tej całej pseudowojny opowiadał baśnie Tysiąca Jednej Nocy, że Ukraina to wygra. Co to znaczy wygra? To znaczy, że co? Że wejdzie na teren Rosji i zajmie Rosję, która jest największym państwem świata? No nie, no co to wygra? No wiesz, dojdzie do Moskwy? Kurna, Artur, no zależy ludzie, jak nie? zdefiniujesz, wiesz, to zwycięstwo, bo dla No Ukrainy właśnie, wygrana no. będzie taka, jeżeli oni nie stracą więcej terenów niż stracili w Donbasie i Ługańsku, i jeżeli Unia się wstawi za nimi i jeżeli Unia będzie łożyła na ich utrzymanie. I to będzie wielka wygrana. I ja uważam, że wiesz co, to można odebrać za wygraną. Natomiast jeśli chodzi o zagarnięcie Rosji, jest to wykonalne i niemożliwe. Ja przypuszczam, że A nawet właśnie, jeszcze na Chiny koniec. nie mogłyby, wiesz, tego zrobić, dlatego że byłoby to, nie, to jest niemożliwe moim zdaniem, to są za duże A tereny. właśnie, jeszcze mi przyszło, Sławek, jedna rzecz do głowy, już tak na zakończenie. Okej. Przyszła mi jedna rzecz do głowy, bo ty mówiłeś, że Ukraina Mhm. pękła, dlatego że pewne rzeczy Polska jest w stanie wymusić, tak? Mhm. Czyli jest w stanie, na przykład w grę będzie wchodziła kwestia wejścia do NATO, albo wejścia do Unii Do Europejskiej, albo Unii. coś z tego typu, tak? A ja ci zadam tylko jedno proste pytanie, a gdzie to jest napisane, że Polska musi się zgodzić, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej? Teoretycznie musi, dlatego że każdy członek Unii Europejskiej musi wyrazić zgodę, teoretycznie. I Ja się, teraz o ile nie nagniemy tych zasad, to te zasady nie, nadal, po wiesz, prostu ogólnie, to nie jest o to chodzi, żebym obowiązują, ja nie? naginał zasady, wiesz. Nie chodzi mi o Mhm. naginanie zasad, tylko chodzi mi o jedną rzecz, że w Unii Europejskiej są państwa, które mówią, co robić, i są państwa, które robią to, co inni mówią. I Ukraińcy postrzegają Polskę jako państwo, które nie ma nic do powiedzenia. I słusznie, dlatego Ukraińcy sprawy załatwiają w Brukseli z pominięciem Warszawy. Kompletnie, bo Tak, oni. Artur? Tak, Artur, ale zawsze można się zdziwić, tak jak to miało miejsce z Węgrami. Pamiętasz, co A, było za tak, tak. Orbana? No, także wiesz, niby też Węgry wykonywały, wiesz, polecenia Brukseli, tak? No i co? I okazało się nagle, że wiesz, jak Orban był ich ministrem, no to nie szło tak łatwo, nie? Teraz się zmieniło to, co mówiłeś, zmieniła się władza, no a program polityczny pozostaje dokładnie taki sam, ale wiesz, I to zawsze jeszcze można za się pieniądze zdziwić, nie? Unii. Tak, ale dobrze wiesz, Artur, że są pewne rzeczy, na które Polska musi się zgadzać, ale jeśli chodzi o sprawy historyczne, to jest to nasza duma narodowa i ja nie mówię zarozumiałość, ja nie mówię ego, tylko jest to nasza No, duma narodowa, to żeby jest prostować honor. pewne Ja bym rzeczy. Nie? powiedział, to jest honor. Honor, no tak, chyba lepsze słowo, rzeczywiście. To jest nasz No to jest honor to, to jest to, narodowy. jakby ktoś nie wiedział, to Mhm. jest to, co nas różni od Ukraińców. To, co my mamy, a Mhm. czego oni nie mają. Tak, dokładnie. I w każdym razie ten honor narodowy jest czymś, czego my będziemy bronili za wszelką cenę. I ja na przykład sam jestem tego przykładem, dlatego że ja nie dałbym sobie, wiesz, powiedzieć, wmówić pewnych rzeczy, takie, które są, nawet jeżeli okazałoby się, że wiesz, że ja mam coś stracić. Nie, po prostu nie. Dlatego, że honor to jest honor. I Mm. doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że honoru naszego on nie przekupi niczym. Chyba że zrobi dokładnie to, co my mówimy i dokładnie przychyli się do naszych roszczeń, jeśli chodzi o Wołyń, a jeżeli on tego nie zrobi, to w takim razie nie mamy o czym mówić i Polska może tutaj się naprawdę postawić. I wiesz co, ja tak to widzę. I dlatego ja uważam, że on gra na razie, wiesz, po to, żeby zyskać sobie, wiesz, opinię publiczną, żeby pokazać, że niby coś robi, a źli Polacy nadal nie wpuszczają, nadal są nieprzychylni Ukraińcom, nie? Wiesz, jego słowa to są słowa na wiatr, nie? Tak jak No, mówisz dlatego dokładnie. wiesz, dlatego teraz masz te różne prowokacje różnej maści, żeby robić. Mhm. On robi, wiesz, co jest najciekawsze, on ostatnimi czasy powiedział, że dostaliśmy wsparcie od sojuszników z Kremla. Tak jak powiedział, że tam na Kremlu jakaś partia jest.
I to jest, nie jest tajemnicą. Ukraina szybciej się z Rosją dogada niż z Polską, dlatego że są dwie Tak. kompletnie inne cywilizacje. My jesteśmy Oczywiście, cywilizacją że tak. łacińską, oni są cywilizacją turańską. I tyle, no. Ale to nawet nie o to chodzi. Oni byli pod zaborami ruskimi, tak rosyjskim zaborem byli tak długo, że oni się tak wymieszali bardzo, że oni ich tak tylko nienawidzą, wiesz, może z przekory. No teraz to już mają powód do tego, nie? Nawet po 2014 roku, no nie, ale tak naprawdę to im było znacznie bliżej do Rosjan niż do, wiesz, niż do Polski, niż nawet choćby do Europy, także to jest No. jasne, nie? Naród wybrany, To jest tak? prawda. Proszę To jest bardzo. prawda. Ukraina. Naród wybrany, jak to Budanow powiedział. Ja, Jak to powiedział dokładnie. Budanow, jest to naród wybrany. No, Nie wiem, który bardziej, bo jest wybrany i wybrańszy, jeszcze większy, bo są Tak. dwa narody wybrane, nie? czyli będziemy stopniowali, tak? Wybrany, wybrańszy i najwybrańszy. Tak? No. Tak to, Bo tak chyba to innego jest. wyjścia nie ma, nie? No. Słuchajcie, no i taka godzinka już fajnie minęła w naszej atmosferze. My ciekawi jesteśmy waszych opinii na ten temat, na tematy, które poruszyliśmy. Tak jak mówię, bierzcie i naturalnie udostępniajcie nasze rozmowy, gdzie tylko możecie, na Twitterze, na Facebooku, gdziekolwiek indziej. Po prostu im nas więcej, tym więcej głów myśli, więcej pytań jest i tak dalej. No i napiszcie oczywiście dwie rzeczy. Pierwszą rzecz to zajrzyjcie do linku dotyczącego Czarnego Mnicha, bo to już koniec za chwilę będzie. A drugie, napiszcie, co myślicie na temat tego paska, co maszeruje na dole. Czy wam on pomaga, czy nie pomaga? Zostawcie po sobie ślad, żebyśmy widzieli, że wy tutaj byliście i jesteście. Dzięki raz jeszcze, Sławku, za wspólnie spędzony czas. Bardzo miło. Tobie dziękuję, Arturze, i dziękuję widzom. Pozdrawiamy i do następnego razu. Do następnego razu.